Zawsze mi się wydawało, że to jest takie warzywo, które trzeba uprawiać w warunkach przemysłowych wręcz, albo przynajmniej półprzemysłowych, a już na pewno być poważnym rolnikiem, ogrodnikiem, mieć duże gospodarstwo, umiejętności i że to w ogóle wymaga jakoś strasznie dużo czasu, pracy, umiejętności itd. Tymczasem chyba tak nie jest. Bardzo się myliłam, ale o tym się przekonam w ciągu tego sezonu i pod koniec tego sezonu, jak przyjdzie pora zbiorów. W każdym razie po raz pierwszy będę sadzić i będę w tym roku uprawiać ziemniaki. Mam nadzieję, że chęć zjedzenia własnych ziemniaczków nie skończy się totalnym pomorem pomidora w moim ogrodzie. Teoretycznie nie powinno tak być, bo jest to wczesna odmiana. Dostałam je jeszcze zimą od zaprzyjaźnionego rolnika ekologicznego. Podpędziłam w domu, no i teraz właśnie z takimi kiełeczkami będę wsadzała do ziemi. W tym roku chcę uprawiać oczywiście totalnie naturalnie, ekologicznie, metodą no-dig na dwa sposoby. W skrzynce i w torbach uprawowych. One będą w obu wersjach przykrywane słomą i to będzie uprawa pod słomą. No i teoretycznie ta straszna zaraza ziemniaczana nie powinna mnie dotknąć, ponieważ to są wczesne ziemniaki, w związku z tym ja będę je wykopywać, zanim przychodzi ten moment, kiedy zaraza ziemniaczana zagraża pomidorom, bo one są przecież tutaj najistotniejsze, więc zanim przyjdzie lipiec. Ale czy faktycznie tak będzie? Ryzyk fizyk. Trochę się tego boję. Pierwszy raz w życiu będę uprawiała ziemniaki i jak oglądam filmy na YouTubie, to wygląda to wszystko bardzo prosto, ale wiecie, na YouTubie wszystko wygląda prosto. No ale mam nadzieję, że nie skończy się to porażką pomidorową. Proszę, nie skończcie się porażką pomidorową. Moje skrzynki to są takie najbardziej standardowe nadstawki paletowe o wymiarach 80 na 120. Włożę tam 6 ziemniaków. Chciwość ogrodnicza mówi, że można by ich było tam wepchnąć o wiele więcej, ale stwierdziłam, że nie ma co być pazernym i tak będę jeszcze uprawiała je w torbach. W związku z tym lepiej chyba będzie mniej, a porządnie, bo ryzyko, kiedy te ziemniaki upcha się za gęsto, jest takie, że one po prostu mogą dostać jakichś chorób i wcale nie będą wytwarzały tak dużo bulw, tylko będą ściśnięte i naćkane, a przecież nie na tym nam zależy. Ja specjalnie zostawiłam tutaj w jednej skrzynce nieruszane od ubiegłego roku resztki bodajże cukinii albo dyni, już nie pamiętam. Ziemia pod spodem, nieruszana od ubiegłego roku, jest mięciutka, leciutka. Nic nie trzeba kopać. Wybieram najładniejsze, najbardziej rozwinięte i takie wsadzam. Oczywiście tymi kiełeczkami do góry. Starając się ich nie urwać przy okazji. A teraz na to wszystko gruba warstwa, tak 20, nawet 30 cm słomy. Zgodnie ze sztuką powinnam jeszcze to teraz dosyć solidnie podlać, ale u nas zanosi się na deszcz, więc myślę, że pozwolę, żeby deszcz podlał tę słomę i teoretycznie do lipca nie muszę z tym nic robić. Na tym między innymi polega no-dig, na tym polega ściółkowanie, że w ten sposób oszczędzamy sobie pracę przy kopaniu i oszczędzamy sobie pracy i oszczędzamy wodę, jeżeli chodzi o podlewanie, bo ta ściółka zachowa wilgoć. I jest jeszcze jeden plus. Jeżeli chcemy podejrzeć, czy nasze ziemniaki rosną, czy są zdrowe, to po prostu nie musimy rozgrzebywać tego wszystkiego, rozkopywać, tylko odsuwamy słomę, zaglądamy, a potem znowu zasłaniamy.
Tyle teorii, ponieważ jeżeli chodzi o uprawę ziemniaków, moja wiedza jest czysto teoretyczna. Nie mam żadnego doświadczenia, jest to mój pierwszy rok z ziemniakami. Jeżeli Wy macie jakieś doświadczenie, to napiszcie proszę w komentarzach, jak udawało Wam się uprawiać ziemniaki, czy robiliście to pod słomą, czy jakieś może inne metody stosowaliście. Jeżeli macie jakieś tipy, jak to robić, co robić, żeby one nie chorowały i żeby te choroby nie przenosiły się na inne rośliny, to też z ogromną wdzięcznością przyjmę wszelkie rady i wszelkie wskazówki. No i tyle. Pozwolę deszczowi, żeby podlał teraz tą słomę, bo u nas zanosi się na deszcz i będę tutaj na pewno zaglądać. Mam nadzieję, że Wy również będziecie zaglądać.